Cześć Boże, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kundla. Jestem w Irlandii i leje mi się na głowę. I w związku z tym, jak tylko zobaczyłem, jaka dzisiaj jest pogoda, to przyszedł mi do głowy temat, o którym chciałbym Wam opowiedzieć. Mianowicie, jak wszyscy idziemy drogą, jak próbujemy zdążać przez życie, to zazwyczaj oczekujemy dobrych i sprzyjających warunków. Nasze kryteria rozpoznawania, czy jest dobrze, czy źle, polegają na tym, że jeżeli wszystko nam sprzyja, to się cieszymy i wydaje nam się, że wszystko idzie dobrze, a kiedy jakieś warunki są niezbyt pogodne, kiedy ludzie, albo wydarzenia, albo nasze słabości jakoś nam stają na drodze, to wtedy zazwyczaj narzekamy, że coś jest nie tak. I myślę, że taki sposób patrzenia bardzo trzeba nam skonfrontować z Biblią, bo ona pokazuje coś zupełnie innego. Dlatego dzisiaj na chwileczkę zajrzymy do Księgi Rodzaju, do rozdziału, gdzie Jakub błogosławi swoich synów i tam poszukamy odpowiedzi. Ten tekst z Księgi Rodzaju to jest jeden z najważniejszych tekstów Starego Testamentu, dlatego że on ukonstytuował 12 pokoleń Izraela. Jakub spotyka tam swoich 12 synów i każdemu z nich daje prorocze błogosławieństwo, jakby zapowiadając, co będzie się działo w ich życiu. Po wszystkich tych 12 błogosławieństwach Jakub kończy to takim bardzo przedziwnym zdaniem, mianowicie prosi Pana Boga, żeby na jego synów spłynęło poczwórne błogosławieństwo. I wymienia tam błogosławieństwo niebios, błogosławieństwo najniżej położonych otchłani, błogosławieństwo piersi i błogosławieństwo łona. To zdanie ostatnie, które jakby dotyczy wszystkich jego synów, które też można powiedzieć dotyczy całych narodów, które potem wyjdą z tych synów, ono też w jakiś sposób, myślę, do nas się odnosi. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na te 4 poziomy, o których mówi Jakub, bo one nam pokażą, co tak naprawdę jest błogosławieństwem w naszym życiu. O ile błogosławieństwo niebios jakoś pewnie kojarzymy bardzo przyjemnie, bo nam się to kojarzy z Bogiem, który mieszka w niebie i chce na nas nieustannie zsyłać swoje łaski i błogosławieństwo, to błogosławieństwo najniżej położonych otchłani brzmi dosyć dziwnie, bo ono kojarzy się przede wszystkim pewnie z otchłaniami piekielnymi albo z jakimś takim ciemnym okresem życiowym. Błogosławieństwo piersi i łona pewnie w pierwszym odruchu kojarzymy z matką, która błogosławi swoje dziecko, która je karmi, która je wydała ze swojego łona. I pewnie o to chodzi w tym błogosławieństwie, ale jest tam też w tekście hebrajskim ukryte coś innego. Mianowicie słowo pierś po hebrajsku w swoim jakby takim pierwotnym rdzeniu oznacza przede wszystkim ucisk, a słowo łono można przetłumaczyć najprościej jako miłosierdzie. Więc Jakub mówi do swoich synów i jakby też mówi do wszystkich ludzi, że błogosławieństwo się w naszym życiu przejawia na 4 sposoby. Błogosławieństwo z nieba i błogosławienia z jakichś otchłani piekielnych, błogosławieństwo płynące z ucisku, ale jednocześnie błogosławieństwo, które w ten sposób jest jakimś miłosierdziem. Co to znaczy w naszym życiu? Otóż wydaje się, że w tych błogosławieństwach Jakub próbuje powiedzieć swoim synom, żeby bez względu na to, co im się będzie działo w życiu, czy będzie im dobrze, czy będzie im źle, żeby wszystko odbierali jako błogosławieństwo ze strony Pana Boga. Że jeżeli będą doznawali w życiu jakichś niebiańskich rozkoszy, to jest błogosławieństwo. Ale jeżeli będą schodzili ciemną drogą do otchłani, tak im się będzie wydawało, to też jest miejsce, to też jest sposób działania Pana Boga, który jest błogosławiony dla nich. Jeżeli będą doznawali ucisku, to mają w tym szukać wyrazu Bożego miłosierdzia. Więc tylko cokolwiek się dzieje, to mają wierzyć i ufać, że Bóg im błogosławi. I myślę, że to jest coś, czego trzeba by nam się strasznie nauczyć, bo my zazwyczaj odczytujemy błogosławieństwo Boże tam, gdzie idzie dobrze. Jak jest dobrze z pracą, dobrze z pieniędzmi, dobrze z rodziną, dobrze w różnych relacjach, to mówimy, że Bóg nam błogosławi. Kiedy rzeczy zaczynają się sypać, to zazwyczaj mówimy, że się odwrócił. Według tego błogosławieństwa tak nie jest. Cokolwiek się z nami dzieje, to Bóg błogosławiąc na nas patrzy i nieustannie zsyła na nas swoje łaski. Bez względu na to, czy ci się leje na głowę, czy jest gorąco, czy jest słonecznie, Bóg ci błogosławi. Świetnie, myślę, wiedział o tym Hiob, który w tym swoim słynnym zdaniu po stracie wszystkiego mówił: Pan dał, Pan zabrał, niech Jego imię będzie błogosławione. W sensie we wszystkim jest błogosławiony Bóg i we wszystkim na nas swoje błogosławieństwo zsyła. Myślę, że warto się tego od Hioba nauczyć i we wszystkim w naszym życiu dostrzegać Boże błogosławieństwo.